Urodziłam się już dawno temu w Krakowie, w styczniu 1938 roku. No i jak wojna się zaczęła w 1939, to z rodzicami najpierw zdaje się byliśmy, nie wiem, krótko, bo nie mamy żadnej, nie pamiętam, krótko w Kowlu, a potem we Lwowie. I we Lwowie byliśmy tam z całą rodziną, bo była moja matka, mój ojciec, moja babcia po stronie mamy, brat mamy i siostra, młodsza siostra. Jak długo tam trwało we Lwowie, nie mam pojęcia, chyba do wkroczenia, jak wojna się zaczęła między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Moja babcia, moja ciotka i mój wujek zostali wywiezieni na Syberię. A mimo tego, że na jakiejś łapance na ulicy złapali nas, no, przypuszczam, Rosjanie i wsadzili do jakiegoś gdzieś, nie do więzienia, ale to był jakiś taki w mojej pamięci, ale nie bardzo pewny, i to pod jakiś namiot, i to było niby następny etap, to była Syberia, i mój ojciec zupełnie zwariował i zdołał nas wykupić. Zamiast pojechać z nami, no bo może byśmy wszyscy byli ocaleli, to wykupił mamę i mnie. I potem zaczęła się taka tułęga. Mnie się wydaje tak, ale teraz to już od dużo lat, że właściwie i ojciec, i moja mama się poświęcili dla mnie, bo na pewno ojciec był najbardziej zagrożony, no bo obrzezany, i przypuszczalnie, że gdybym nie ja, to by się nie byli rozstali. A się rozstali, więc najpierw to moja niańka przyjechała po mnie i mnie zawiozła do Czerny, a mama dojechała do mnie, nie pamiętam dokładnie ile czas później, i zostawiła ojca. I dlatego mówię, że zdaje się, że oboje się dla mnie poświęcili. Mój mąż, teraźniejszy mąż, twierdzi, że gdybym nie ja, to moja mama też by nie była ocalała, bo została przy mężu i na pewno by się to źle zakończyło, ale potem reszta wojny to mnie się wydaje dzisiaj w każdym razie, ale to już od dawna, że codziennie mnie ratowała, że to w każdej chwili jakoś mnie ratowała, ale wobec tego, co pani mi powiedziała, to mi się wydaje, że nie uchodziłam za jej córkę. Jestem pewna tego zupełnie, bo uchodziłam za jej siostrzenicę. I mówiłam ciociu przez cały czas, i pamiętam, że to było taki, że jak wojna się skończyła, to tak mi zawsze mama opowiadała, że jak tylko jakiś radziecki żołnierz przyszedł, to ja już od razu powiedziałam: mamo. Nie wiem, czy to prawda, ale przypuszczam, że raczej tak. I tak w Czatkowicach ludzie mi się czasem pytają: no to jest trudno, że twoja mama jest daleko. No tak, ale ciocia jest dobra. No oczywiście nie jak matka. Takie były, nie wiem, tak to zapamiętam. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dobrze, to ja teraz chciałabym troszeczkę wrócić do czasów jeszcze przedwojennych. Zaraz dopytam jeszcze o ten okres okupacji, żebyśmy tak szczegółowo jeszcze ten okres omówiły. Natomiast chciałabym jeszcze nakreślić
to środowisko, w którym Pani się urodziła, w którym Pani no, przez pierwszy rok życia, tak, spokojnie Mało żyła. pamiętam z tych czasów. Tak, ale czy mogłaby Pani powiedzieć, kim byli rodzice, jak się nazywali rodzice, kim byli z zawodu? No, mnie się tak dzisiaj wydaje, że to była burżuazja żydowska, krakowska. Może nie od dawna w Krakowie, bo coś zdaje się, nie wiem. Mi się wydaje, że ze strony ojca albo dziadka to gdzieś przyjechali, nie wiem skąd, z jakiej prowincji Polski. Ojciec, tak jak jego ojciec był adwokatem w Krakowie, a moja mama nazywała się z domu Aizen i jej ojciec miał ceglarnię gdzieś pod Krakowem i mama zdała maturę i zdaje się potem ojciec uważał, że matura wystarczy dla dziewczyny. Jak spotkała mojego ojca, to ojciec ją namówił, żeby poszła na uniwersytet, że nie chce żony, która tylko będzie siedzieć w domu, mi opowie. No. A oprócz tego to cała rodzina była polsko mówiąca, także nigdy po żydowsku się u mnie nie mówiło. Co mi się wydaje, że mi uratowało życie, bo wtedy miałam nadzwyczajną polszczyznę i bez akcentu. I to na pewno też ułatwiło ratowanie. Rodzina była taka bardzo postępowa wobec kobiet, bo kuzynki mojego ojca, to jedna była archeologiem, jeszcze wyjechała przed wojną do Palestyny, a druga była lekarzem, mikrobiologiem. Ona była tutaj w getcie krakowskim, a potem uczyła na uniwersytecie w Szczecinie. Co jeszcze mogę? A moja babka po stronie ojca była Rumunką. Ale jej nie pamiętam. Umarła we Francji, ale ja ją już znam długo po wojnie. Nie miała zawodu. Jak rodzice mieli na imię? Rodzice Felix i Helena. Felix to ojciec, a Helena moja mama. Mhm. I gdzie w Krakowie mieszkaliście? Mieszkali na Grabowskiego 9A, tak jak mi pani powiedziała. To jest Przecznica z Karmelickiej. Karmelicka to jest jedna z tych dużych ulic w Krakowie. I tam żyłyśmy po wojnie. To nie była własność rodzinna, tylko było wynajęte. I to mieszkanie, w tym mieszkaniu byłyśmy po wojnie z pluskwami i z takimi innymi przyjemnymi robakami. Było zupełnie zrujnowane. Nawet kontakty elektryczne były no, wyrwane, dziękuję. A czy to było duże mieszkanie? Tak, o ile pamiętam, tak, było raczej duże, ale po wojnie to było nas bardzo dużo też, bo siostra mamy, jej mąż, brat mamy, jeszcze jacyś znajomi zagubieni, którzy się zjeżdżali, którzy szukali ludzi, którzy ewentualnie by żyli. Było bardzo dużo ludzi w tym mieszkaniu. Nie było, to były zdaje się, no niby 4 pokoje, ale takie obszerne, bardzo.
Kiedyś były wygodne i nowoczesne, ale ja już tego nigdy nie widziałam. A czy właśnie pamięta Pani o tym, co może mama mówiła o tym, jak to mieszkanie wyglądało Tak, przed mama wojną? była bardzo dumna z mieszkania przedwojennego, że nawet opowiadała, że nawet jakiś czasopis francuski, tam przed wojną oczywiście, był i robił zdjęcia. Nigdy nie widziałam ani tych zdjęć, ani niczego, ale mówiła, że było bardzo eleganckie i ładnie urządzone. Nie znają. Nie wiem, nigdy nie. A czy w domu przed wojną mieli Państwo służbę? Czy miała Pani nianię? Czy Ja jakąś miałam pomoc nianię, w jak się domu? urodziłam, a zdaje się, że zawsze była służąca, tak? Nie wiem. Wiem po wojnie, że była służąca, to pamiętam, ale to już nie było takie szykowne. Pamiętam, że była taka młoda dziewczyna, na pewno zupełnie smarkata, która się bała telefonu. Ale oprócz tego to już tak dokładnie nie pamiętam, że jak dzwoniło, to krzyczała: Janka, Janka, odpowiedź, ja się boję. No, ale to nie wiem, o tym, co opowiadam, to chyba w 46 czy 7 roku ona na pewno prosto ze wsi przyjechała i no, nie było. A w jakim środowisku się Pani rodzice obracali przed wojną? Czy wie Pani coś na ten temat? Wiem, trochę wiem, bo czy ci, którzy się ocalili i niektórzy przed wojną emigrowali, a niektórzy po wojnie. Ci, co przed wojną emigrowali, to wiem, że mój ojciec miał takiego bardzo bliskiego przyjaciela, który emigrował przed wojną do Anglii, na którego moja mama była zawsze zła, bo powiedziała: nic nam nie pomógł, a nawet po wojnie to mu nie przeszło przez głowę, żeby coś pomóc, coś zrobić, ale za to w Paryżu w Paryżu był taki bardzo bliski znajomy mojego ojca i bardzo byliśmy zżyci i właściwie jeśliśmy zostały we Francji, to dlatego, że on bardzo nalegał. Zawsze nam mówił, no, bo jakśmy przyjechały, to było gdzieś niedaleko wojny koreańskiej i wszyscy się bali, że będzie trzecia wojna światowa. I to pamiętam, ten przyjaciel ojca mówił: no nie, my nie możemy żyć gdzie indziej niż w Europie. Gdzie tam będziesz jechała do jakiejś Australii, tam nie można. W Europie możemy żyć. No i coś z tego zostało, bośmy ugrzęzły we Francji. Jak już mówiłam, są gorsze miejsca. A czy ci znajomi przedwojenni to byli głównie Żydzi, czy... Żydzi, tak, tak, tak. A to mało, właściwie nie wiem, teraz jak pani mi pyta, czy prawdziwych Polaków znałam za granicą? Raczej nie. Raczej nie. Nie tylko, ale to... Chociaż moja mama pracowała z początku w gazecie, w polskiej gazecie. To była polska gazeta finansowana przez Warszawę, także wtedy. Ale mama miała pracę niby techniczną, była korektorką. Ale nie wiem, jak mi się wydaje, że jakoś nie z redakcją. Nie wiem, czy w tej redakcji byli jacyś niby prawdziwi Polacy. Teraz mówi Pani już o czasach powojennych we Powojennych, Francji. tak, tak, tak. Nie, przed wojną to wszyscy byli w Krakowie. Tutaj. A czy rodzice jakkolwiek kultywowali tradycje żydowskie w domu? Raczej nie. Mi się wydaje, że niby kierunek rodziny był bardzo świecki, ale
laik. Bo nigdy nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. No. Ale no, na pewno dzień sądny tak się obchodziło, albo Pesach na pewno, ale tak na pewno do Burznicy się nie chodziło. Nie, nie. Raczej mi się wydaje, że nie było. No nie wiem, bo po wojnie to tylko wiem, że wszyscyśmy się czuli Żydami, ale przed wojną nie przypuszczam, że się obchodziło dużo żadnych rytuałów. W którejś z naszych rozmów dotychczasowych wspomniała Pani, że rodzice zdobyli dodatkowe zawody. Poza tym, że byli prawnikami, to tata się wykształcił jako mechanik samochodowy. Tak, to przed wojną. To jak już wojna bardzo się już, no nie wiem, jak sobie zdali sprawę, że wszystkie życia żydowskie są en danger, to zagrożone, dziękuję. To ojciec nauczył się mechaniki samochodowej, a mama zrobiła kurs gorseciarski. Pamiętam, że jak bo nie znalazłam list, jakiś mam gdzieś jeszcze ojca, który pisał wtedy do mamy, która była we Francji, że jakśmy przyjechali do Lwowa, to ma wybór między być skrzypkiem w orkiestrze lwowskiej, albo szukać jakiegoś zajęcia w administracji we Lwowie, albo iść na mechanika do jakiegoś garażu. Tyle pamiętam. I zdaje się, że poszedł do biura. Podobno grał na skrzypcach koncertowo, ale tego już osobiście nie pamiętam. Podobno miał słuch absolutny, ale nie wiem, co jest z opowiadań, a co rzeczywistość. No dobrze, to przejdźmy teraz tak bardziej szczegółowo do okresu wojny. Gdy wybucha wojna, Pani ma półtora roku, tak? Jak wybucha z początkiem? Tak, tak, to jest Lwów. Tak. I właśnie, co się wtedy dzieje? Uciekają Państwo z Krakowa. Tak, no oczywiście. Zdaje się, że był jakiś pierwszy etap, nie wiem czy w Kowlu, czy coś gdzieś między Krakowem a Lwowem, a potem no, wszyscyśmy urzęźli we Lwowie, ale dokładnie kiedy przed wojną radziecko-niemiecką, Barbarossa, nie wiem kiedy się zaczęło, ale coś. No i do wyjazdu, jak się rodzice rozstali, ale się rozstali nie, że ze sobą źle żyli, tylko że się bali, no, bali się o życie, to nie wiem już, co chciałam powiedzieć. A czy pamięta Pani z własnych wspomnień lub opowiadań, gdzie zamieszkaliście we Lwowie? Czy tam mieliście jakieś kontakty? Dlaczego w ogóle do Lwowa akurat wyjechaliście? Przypuszczam, że wtedy jeszcze się nie wie, to tylko przypuszczam, że jeszcze się dobrze nie wiedziało, że będzie wojna między Niemcami i Związkiem Radzieckim i że myśleli, że jakoś komunizm może jest mniej groźny niż nazizm i że lepiej być po tej stronie niż wśród Niemców. Mi się wydaje, że tylko na tym to polegało, bo nie zdaje się, że rodzice tylko wynajęli. Wiem,
że ojciec wyjechał, ale nie wiem, z biżuterią swojej mamy i że zupełnie, że wtedy jak mnie złapali i mamę na ulicy, to wykupił nas dzięki tej biżuterii. Bo gdzieś mam list, że powiedział, straciłaś całą swoją biżuterię, pisał do mamy. No, więc przypuszczam, że to było na wykupienie mojej mamy i mnie. Nie. Lwów był rzeczywiście takim częstym kierunkiem ucieczek dla wielu osób. Wyście uciekli całą grupą, prawda? To nie była tylko pani i rodzice, ale także inni członkowie rodziny. No inni, ale pewni by zostali aresztowani i deportowani na Syberię, bo zresztą wszyscy ci, którzy spędzili wojnę na Syberii, wrócili żywi. Moja babka tam umarła, ale nie z jakichś, bo już była starsza osoba, niby nie było żadnego. Praca była ciężka, bo tam pracowali gdzieś w lasach, ale nie było niby mordów specjalnych. Nie wiem, czy na pewno to nie była przyjemny czas, ale nie było żadnych takich, no nie było to, co się tutaj działo. No już. Oczywiście. A czy mogłaby pani powiedzieć, jacy członkowie rodziny zostali deportowani na Syberię? No to moja babcia po stronie mamy, jej młodszy brat mamy i młodsza siostra. Jakie ich imiona były? Babcia miała na imię Franciszka, brat miał na imię Hugo, a siostra Irena. A potem oni wrócili i ich dobrze znam, ale potem jak wrócili do Polski, to przez parę lat byli w Polsce, a potem emigrowali kto do Izraela, a potem do Kanady, a kto to Hugo emigrował najpierw do Izraela, a potem do Niemiec, bo ożenił się z kobietą, która miała dwoje dzieci urodzonych w Niemczech i zdaje się, o ile się orientuję, to wyjechali do Niemiec, bo tam były duże odszkodowania dla obywateli niemieckich, byłych obywateli niemieckich, a te dzieci wróciły zupełnie wytrącone, w niedobrym, w stanie bardzo kiepskim. A zresztą, było zabawne, bo ta moja ciocia, żona Hugona, myślała, że jej mąż, niby ojciec tych jej synów, został zabity podczas wojny. Nie wiedziała dokładnie gdzie, więc się czuła, że jest wdowa. Wyszła za mąż za mojego wujka i 10 lat potem okazało się, że jej mąż żyje i że też się ożenił. No to było raczej zabawne, ale nie zawsze się tak kończyły te historie. Nie idę. A czy ma pani jakieś własne wspomnienie z tego okresu w Lwowie? Tak, ale nie wiem, czy mi się to śniło, czy to prawda. Tak mam, ale takie drobne. Byłam bardzo mała. Mnie się wydaje, że ja pamiętam. Mama twierdziła, że to niemożliwe, więc nie wiem. A co to było? Mnie się, nie wiem, czy mi się śniło, ale pamiętam, że byłam jeszcze w małym wózku, więc nie wiem, 2-3 lata i że coś było, jakieś bomby leciały i że byliśmy wszyscy w piwnicy. Nie gwarantuję, że to prawda. Mama twierdziła, że nie mogłam tego pamiętać,
Ale mówiła, że były jakieś naloty, nie wiem. Ja nie wiem, czy tego już nie pamiętam. A oprócz tego, pamiętam, że byłam nieznośna, że ojciec mi dał w skórę, to pamiętam. Ale nie pamiętam, co zrobiłam, żeby być karaną. To nie było coś... Tyle, ale nie, no, Czyli ma Pani wspomnienie dotyczące ojca? Tak. małe. To mąż się zawsze śmieje, bo i to podobno tak było. Ojciec był bardzo owłoszony, miał brodę i bardzo dużo tutaj, jak się to mówi, no, des poils. Jak się mówi po polsku? Miał owłosioną klatkę piersiową. Właśnie, to jak pani powiedziała. No i ja potem oczywiście uważałam, że mężczyzna musi być owłosony. No, ale podobno tak, nie wiem, mama mi opowiadała, że nie wiem, jak raz zachorował, coś mu bańki postawili, te bańki się paliły, ale tak bardzo mało pamiętam ojca. Nieraz pamiętam, bo moja babcia, jego matka, jak ją poznałam, to cały dzień płakała i opowiadała o dzieciach. Wtedy mnie to bardzo denerwowało, ale dzisiaj rozumiem, że miała 2 udane dzieci i straciła z dnia na dzień. Tak, to o tym wątku spotkania z babcią, do niego wrócimy, gdy będziemy mówić o Francji. A teraz jeszcze mam pytanie dotyczące ojca. Czy jakkolwiek można wskazać czas, kiedy do tego rozstania dochodzi waszego w Lwowie? Ja pamiętam, że moja niańka, Anna się nazywała, już nazwisko zapomniałam, po mnie przyjechała a ja byłam do niej bardzo przywiązana i rodzice płakali i mówię, ja się cieszę. Tyle pamiętam, bo to mi zdaje się mama opowiadała i potem mama dojechała, ale krótko, może tydzień później dojechała, ale przypuszczam do Czerny wtedy. Czy coś wiadomo o dalszych losach ojca? Nie, nic. Pamiętam tylko, że po wojnie mama zupełnie jeździła wszędzie, była w Oświęcimiu, to żeby znaleźć jakiś dowód, że gdzie i co, a nigdy nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Ale przez lata próbowała znaleźć gdzie i co i jak, ale nigdy nie było żadnego śladu. Pojechała do Oświęcimia, tam grzebała w jakichś papierach, ale nie tylko do Oświęcimia. Nie pamiętam dokładnie dokąd była i jak próbowała odnaleźć jakiś ślad. Wspominała Pani o wujku Janie, który został z nim w Lwowie. Wujek Janen, to jest pokolenie mojego dziadka. Był wujek mojego ojca. On był ginekologiem, lekarzem. Ja go poznałam. Mieszkał z moim ojcem podobno i on wrócił, a ojciec nie. I mama się go bardzo dopytywała, co i jak. Nigdy nie mogła dojść do tego, co się stało. Ale wyczytałam to w sensie w książce, nie wiem, czy to Apteka pod Orłem, że ten wujek jakoś umiał
zrobić, żeby obrzezanie się nie było widoczne. Nie wiem co i jak, ale to zdaje się, to Pankiewicz pisał, o ile pamiętam. No, ale nigdy nie puścił pary, w ogóle nie można się było dowiedzieć, co się stało. Mhm. A jakie nazwisko miał ten Laks. Laks też. Jan Laks. Mm, Pankowicz tylko o tym napisał, więc nie wiem. I on, nie wiem, no nie wiem, co się, jak zlikwidowali getto w Krakowie, nie wiem, co się z nim stało. Ja się wtedy nie pytałam. Żył w Krakowie, tyle wiem, na Karmelicki. Ale nie pamiętam, co i jak. To wróćmy teraz do Pani losów. Wspominała Pani o tym wyjeździe do Krakowa, powrocie do Krakowa, o tym, że dojeżdża do Pani i do niani Anny Pani mama. I co dalej się dzieje? Co dalej się żyje, jak jest, znaczy do Krakowa po wojnie. Nie. Mam teraz na myśli powrót z Lwowa. Tak. Trafiacie do Krakowa, czy bezpośrednio Nie bezpośrednio, o ile pamiętam, do Czerny, a potem do Czatkowic. Ale nie pod tym samym nazwiskiem, tylko osobno. Tak, nie, tak było, to było. Lwów, nie wiem, czy się gdzieś zatrzymaliśmy, czyśmy gdzieś spały, czy Czerna i potem Czatkowice, a Czatkowice potem jakśmy uciekały, bo te dzieci były aresztowane, te dwoje dzieci. Mhm. Tak, to gdyby Pani mogła powiedzieć w tej wsi Czerna, w której się Pani znalazła razem z mamą, gdzie zamieszkałyście? Jak to Pani sobie Ja przypomina? mówiłam, ale nie wiem, mnie się wydaje, że to był klasztor, ale to może były jakieś dzieciński sen. Wiem, że mieszkałyśmy razem, że spałam z mamą, tak przytulona. I jak gestapo przyjechało, to nie wiem, to parę minut zanim oni się zatrzymali przed domem, w którym byłyśmy, to mama mnie wsadziła do tej klatki z zającami, a ona uciekła gdzieś tam ze świniami, zdaje się, coś były jakieś, jak się nazywa, chlew, czy no i tam, bo czego mama się bała, że te dzieci będą ich torturować i że powiedzą, my nie jesteśmy sami, tam są jeszcze inni. No i po jakichś 2 dniach wyszłyśmy i uciekłyśmy właśnie do Krakowa. Mama próbowała wszędzie coś znaleźć. To wtedy było to, że znalazłyśmy nocleg w tym domu publicznym, a ja ospę miałam i potem, nie wiem, czy to było dzień czy 2 później, wróciłyśmy do Czatkowic. To zaraz przejdziemy do Czatkowic. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego pobytu we wsi Czerna. Tam rzeczywiście znajduje się klasztor karmelitów, więc być może było to właśnie to miejsce. Według jednej z relacji w Instytucie Pamięci Narodowej mógł być to również dom świętej Zyty, który także w tej wsi się znajdował. Co pamiętam, to że były jakieś, nie wiem, czy jakieś święta, jakieś procesje i to pamiętam, to jest takie dziecinne, że jakoś szłam, miałam koszyczek i rzucałam kwiaty na jakieś święto, nie wiem, świętym Marii, to tyle pamiętam, ale
No, oczywiście uchodziłyśmy, że jesteśmy katoliczki, więc. Ale nie byłam. Nie byłam. Je n'ai pas été convertie. Nie wiem, Nie to była mi, pani- mi nic nie zaszkodziło trochę świętej wody, ale Nie była Pani chrzczona. nie byłam chrzczona, no właśnie. Tak. Po pierwsze chciałabym zapytać o ten sam dom. Czy tam było dużo ludzi? Kto tam mieszkał? W Czerny nie pamiętam. Pamiętam zwłaszcza te dzieci, bo bardzo się mną zajmowały. Chciały, żebym się uczyła czytać. Wiem, że to było, bardzo się ze mnie śmiały, bo literowałam BA. No co to jest? Koza. No właśnie, no ale oprócz tego nie bardzo. Pamiętam te dzieci, że byłam do nich bardzo przywiązana, ale może dlatego, że mi imponowały, bo były starsze. Chłopak miał może 14 czy 15 lat, a dziewczynka może 16, no i nie wiem. Czy pamięta Pani, jak się nazywali? Tak, Janek i Halina. Tak. Ale to pamiętam, bo poznałam matkę ich po wojnie, i która też płakała od rana do wieczora. Taka, bo to straszne, ona nie wiem gdzie spędziła wojnę, wróciła i myślała, że te dzieci jakoś są, że żyją, no i nikogo nie odnalazła. Czy to były żydowskie dzieci? Tak, oczywiście, Friedman, naprawdę. I co się z nimi stało? Byli, o ile wiemy, rozstrzelani gdzieś w Krzeszowicach. Jak tylko byli aresztowani, to 2 czy 3 dni potem podobno byli rozstrzelani. I do tego aresztowania, do tej rewizji, tego napadu Niemców doszło czy pamięta Pani, jaki to mógł być moment, jaki rok, jaka pora roku to była? Przypuszczam, że to był gdzieś 43 rok, coś mi się tak wydaje, ale może mi się to śni, nie wiem, coś. A czy coś wiadomo na temat powodów tej napaści? Nie wiem, bo wtedy jakoś, nie wiem, pamiętam, ale nie wiem dlaczego, że byłam w Krzeszowicach na stacji kolejowej z mamą i że coś wszędzie strzelali i pamiętam, że jacyś, na pewno nie wiem, czy to partyzanci, widziałam rannych, ciężko rannych Polaków, tak ciągniętych przez Niemców. Nie wiem, czy to była gestapo, czy tylko żołnierze, ale to dla mnie nie ma dużej różnicy. I wtedy mi się wydaje, że to jakoś, nie wiem, może to coś jakiś partyzanci byli aktywni w tej okolicy. Nie, dokładnie tego już nie mogę powiedzieć. Ale te dzieci zginęły. Wtedy nam się powiedziało, że 2 czy 3 dni później. I właśnie mama się bardzo, bardzo bała, że będą jakieś tortury, że wkopią nas. A wyście tam funkcjonowały zupełnie w ukryciu, czy już wtedy mama miała fałszywe papiery? Mama miała fałszywe papiery już wtedy, tylko że nie wiem jak je zdobyła, ale ona miała, ale ja nie miałam, więc dlatego byłam siostrzenicą. Bo nikt się takim małym nie zajmował. A jak mama się nazywała zgodnie Olga z tymi... Szczepańska, tak. Jak plac tutaj. A Pani? Ja Ewa i nie miałam nazwiska. Ale przypuszczam, że wszyscy mówili też, że Szczepańska, nie wiem. A zanim doszło do tej napaści, do tego napadu,
Jak wyglądał Wasz dzień codzienny tam w Czernej? W Czarnej mało pamiętam. Pamiętam, że pasłam kozy, dlatego to, bo jak mi się pytał ten chłopak Janek, Bea, ile to odpowiedziałam, Bea, koza. No, ale oprócz tego mało mam wspomnień. Mam wspomnienie jedno, że byłam głodna. Że jednak był głód i pamiętam, że raz weszłam gdzieś nie wiem, do pokoju, do kuchni i z płaczem, że mamo, ty jesz kiełbasa, ty mi nie dałaś, a mama jadła tylko czosnek. Bo nie, no. Głód pamiętam, ale tak nie wiem kiedy, czy to było w Czerny, czy nie, w Czatkowicach już zdaje się tego głodu tak nie było, bo był chleb. A czy z Czernej pamięta Pani jakichś dorosłych, jakieś inne osoby dorosłe? Pamiętam jakiegoś księdza, ale nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie. Nie, nie. A to wspomnienie z tego ukrywania się z zającami, czy Pani mogłaby jeszcze o tym opowiedzieć, bo to musiało być trudne przeżycie. No raczej nieprzyjemne. Mnie się coś tak, pamiętam, że czas się dłużył i że się bałam, i wysiusiałam się i to było bardzo nieprzyjemne, bo to tam była słoma. I potem jak mnie mama stąd wyciągnęła, to płakała mi, że jestem brudna, że jestem to. Na pewno byłam. I zdaje się, że się bałam, że ktoś mnie tam, że mama mnie zapomnie, bo nikt nie wiedział, że tam jestem. I strasznie się bałam. I to trochę było długie, zdaje się, 2 dni czy coś takiego. Nieprzyjemne. Coś Pani zjadła w tym czasie? No nie jadłam, nikt mi nie. Nie. A jak duża ta klatka była? Nie, no taka, nie duża klatka, nie mogłam ani wstać, ani ledwie usiąść, tylko tak skurczona byłam. Nie, to było bardzo nieprzyjemne przeżycie. I co się dzieje dalej? To znaczy po tym wydarzeniu uciekacie. Uciekamy i znajdujemy się, ale nie wiem, wobec tego, co pani tam szukała, znajdujemy się u Płaczka i ten pan Płaczek był piekarzem, więc po pierwsze, że nie było tak głodno jak przedtem, i Płaczek nie wiedział, że jesteśmy Żydówkami. Myślał, że opiekuje się nauczycielką, niby intelektualistą polską i no był bardzo wobec nas bardzo dobry, bardzo przyjazny, ale potem moja niańka nas odnalazła i ten Płaczek był wdowcem i zdaje się, ta moja niańka chciała wyjść za niego za mąż i tak, żeby on jej zaufał, to powiedziała, ty myślisz, że ona jest Polką, ona Żydówka. No i on wtedy miał taki żydowski pojedynek, jeśli się tak mogę wyrazić, no, donieść, czy nie donieść. No bo, no nie wiem, pamiętam, ja nie wiem, czy pamiętam, czy tylko z opowiadań mamy, przedtem jeszcze, syn jego był w partyzantem i ten pan Płaczek raz powiedział mamy, no ty wiesz, ja jestem taki
Niemców nie znoszę, ale trzeba powiedzieć, że brudną robotę zrobili za nas. Żydów już, pozbyli nas Żydów. No. I ta moja niania powiedziała, żeby jakoś mieć zaufanie tego Płaczka, że jesteśmy Żydówkami. No i ten pan, to dla niego było zupełnie, no nie wiem, czy dramat, ale w każdym razie bardzo ciężkie. Powiedział mamie: słuchaj, wolałbym nie wiedzieć dalej, ale no, wziąłem decyzję, nie będę was, nie będę was denoncer. Nie zadenuncjuję was. Nie, właśnie. Ale ja wiem, ja wziąłem moją decyzję i przy niej stanę, ale nie chcę, żeby moje dzieci wiedziały, bo nie wiem, co by zrobiły. Więc dalej będziemy tak jak przedtem. No i tak było, aż do końca. A to jest ten syn, który był w partyzancie, którego spotkałam, i ten list, który pani widziała. Tak, do listu przejdziemy też. A proszę powiedzieć, czy wie pani, dlaczego akurat w domu Płaczka się znalazłyście? Nie bardzo wiem, w jaki sposób. Nie. Mnie się wydaje, że to było, że oni byli, że mama szukała, nie wiem, wiem, że od czasu do czasu, jak miała coś do sprzedania, jakieś stare ubranie czy coś, to może tylko na targu spotkała, nie mam zielonego pojęcia. A oprócz tego była bardzo przystojna, więc może to też coś na tym było, że była młodziutka wtedy, że coś jakoś nie wiem. I jakie warunki tam miałyście u niego? Nie gorsze niż jego dzieci. No, to moja córka tutejsza pani powiedziała, że jakśmy właśnie byli z jej mężem w Czatkowicach z wizytą, to byliśmy bardzo tak dobrze przyjęci. I to ich dom wydawał się bardzo nowoczesny, kuchnia nowoczesna, telewizja, lodówka i, i po francusku mi Barbara mówi: słuchaj, muszę iść do toalety. Ja mówię: ja ci nie radzę. No, pół godziny później na nowo chcę iść do toalety. No to się zapytałam dokąd, ale ja wiedziałam, gdzie to będzie. No, wróciła, była blada jak... No, bo to takie dziwne było, że taka strona nowoczesna w mieszkaniu, a dziura w ogrodzie. No pani za młoda, pani o tym nie wie. No wyobrażam sobie, o co chodzi, tak. Czyli nie było toalety, kanalizacji No, takiej. ale to tam mogą być nawet dziury, ale jakoś urządzone, no ale tak nie było. To wtedy, no, ona pamięta. A co to znaczy nie gorsze niż jego dzieci? W jakich No nie, warunkach bo mieszkałyście? oni, no była biedota, na przykład pamiętam, to dobrze pamiętam, że była tylko jedna miednica, taka mała miednica na całą rodzinę, i w tej miednicy każdy się mył. W tej miednicy chleb niby, jak się dało drożdże, żeby rosły, to w tej miednicy. Myło się podłogę. Wszystko było Nie przypuszczam, że pani syn jest tak wychowany. No, nie, byli bardzo... Potem po wojnie to mój wujek nas zawoził i bardzo tak blisko, potem już wszystko wiedzieli, ale jakoś bardzo dali przyjaźnie nas
byli bardzo przyjaźni z nami. Mhm. A gdzie spałyście? W jakimś pokoju, mi się wydaje, że pod dachem, w takim małym łóżeczku, jednym małym łóżeczku. Wiem, że ja zawsze byłam tak do mamy przytulona i tak. I kto mieszkał w tym domu? Były dwie córki Płaczka, ale które umarły dosyć młodo. Niby coś się chorowały, nie wiem na co. Mhm. I w jakim wieku one były? Mnie się wydaje, wtedy wydawało, że są już w pewnym, przypuszczam, że jedna miała 25, a druga 20 lat. Były młode, smarkate. Mhm. A jakby Pani określiła te relacje Wasze z Panem Płaczkiem, z jego córkami? Raczej bardzo dobrym, bardzo przyjaznym. Raczej przyjaznym. No, jemu się wydawało, co było prawdą, że nas ratuje, to on wiedział, ale nie wiedział w jakiej mierze, nie wiedział, że jesteśmy Żydówkami i to było dla niego duże ryzyko. A jak już wiedział, to dalej nas opiekował się nami. A ta relacja się jakoś zmieniła od czasu, kiedy się dowiedział? Właściwie nie. A potem jak po wojnie też były bardzo takie bliskie, bardzo takie ciepłe. Mhm. A jakim on był człowiekiem? Proszę? Jakim był człowiekiem, jak go Pani zapamiętała? Ja zapamiętam wąsaty, starszy pan, no już wtedy był niemłody, dowcipy robił różne, śmieszne albo nieśmieszne, no ale tak i był mały piesek też, to oczywiście bardzo byłam przywiązana do tego pieska. Mhm. A z czego żyłyście? To znaczy, jak się utrzymywałyście? Czy ten Wasz pobyt tam był jakoś opłacany w jakiś sposób, czy raczej nie? Dowiedziałam się, bo jak wtedyśmy pojechali z Barbarą, że moja matka, która mówiła, jak się tak wyrażę, po francuskiemu, niby źle po francusku, dawała lekcję francuskiego i tam spotkałam, nie wiem, jakąś panią z Czatkowic, która mówiła, ach, twoja mama mi dawała lekcję francuskiego. Uczyła coś, zdaje się, dlatego i uczyła jakieś dzieci, dawała lekcje. A pamiętam, że nie wiem, może wyjechałam, że sprzedawała co mogła. To oczywiście ubrania, dziękuję. I pamiętam, że nie wiem dlaczego miała prześcieradła, przypuszczam jeszcze z domu i haftowane. I pamiętam, że gdzieś stała na targu i próbowała sprzedać i to jakiś chłop powiedział, no jak to, przecież to jest takie cienkie, to niemożliwe, to dobre jest, żeby zrobić chusteczki. Nie, no, ale nie wiem, ile to było warte i ale na pewno Płaczek dużo dołożył do nas. Wiem, że młodszy brat mamy starał się przez lata tam jakoś, nie mówię, ale niby być wdzięcznym. Jakoś go wspierał, tak? Dobrze rozumiem? Tak, ale to było już po wojnie, bo to był starszy pan, tak jakoś, a wtedy zdaje się mojemu wujkowi się raczej dobrze powodziło, więc wiem, że tam dojeżdżał, że kupował, pamiętam, bo słyszałam o tym, że przyniósł pomarańcze, co wtedy był rarytas tutaj. A czy mama sprowadzając tam, zamieszkując u
u Płaczka razem z Panią. Czy ona miała jakąś historię swoją, którą opowiadała, jakąś zmyśloną oczywiście historię, dlaczego w ogóle jest sama z dzieckiem i nie ma gdzie mieszkać? No, zdaje się, że historia to była, co opowiadała, że a wtedy to jednak w Polsce to była taka zawierucha, że wszyscy, wszyscy mieli jakieś rabaty rodzinne, że może mnie się wydaje, że opowiadała właściwie prawdę, że niby moja mama, a jej siostra były wywiezione na Syberię, co uchodziło za prawdę, bo wszyscy wiedzieli, że tam były wywozy na Syberię. A chyba też próbowała uchodzić, tak jak Płaczek myślał, że za nauczycielkę. I to jakoś, no, miała dostateczną nie edukację, tylko poziom nauczycielski, także to mi się wydaje, że to jakoś uchodziło, a polszczyznę bardzo czysto. A jak kwestia wyglądu? Czy to miało jakieś znaczenie do ukrywania się? Nie wiem, wiem, że po wojnie słyszałam, bo ja byłam silną brunetką, silniejszą niż pani. I no tak, teraz jestem blondynka, no ale wszyscy mówili, że mama ma wygląd aryjski, a że że ja ją sypnę, że ja miałam, no tak się mówiło, że ja miałam bardzo żydowsko wyglądałam. Ja tego nie wyczuwam, ale na pewno tak było. A czy jakieś niebezpieczne sytuacje Pani zapamiętała z tego pobytu w Czatkowicach? Raczej nie. Raczej to była, mi się wydaje, że to było pozytywny pobyt już i dla mnie, i dla mamy. Jak Wasz dzień codzienny wyglądał? A, to były gęsi, kaczki, kozy i dużo się chodziło do lasu, bo się zdobywało jagody i różne takie rzeczy, i na grzyby, bo oprócz chleba niczego nie było w domu i pamiętam, że dawałam jeść kurom. I takie wiejskie. Wiejskie życie. Tak. A proszę powiedzieć jeszcze, jak ta piekarnia była zorganizowana? Nie pamiętam, oprócz tej miednicy, gdzie były drożdże i gdzie się chleb zaczynał, nie pamiętam. Nie mam, przypuszczam, że mi nie było wolno wejść tam, bo był, przypuszczam, piec i było zabronione wejście dziecku. Ja byłam jedynym dzieckiem w tym. A czy mogłaby Pani jeszcze, jeśli Pani pamięta imiona tych osób z rodziny Płaczków, Była Helena i zdaje się Hanka. A ten syn Stanisław, nie wiem, trzeba zobaczyć, co napisałam. Stanisław, a Pan Płaczek, najstarszy? Nie wiem, czy mi się śni, ale może był Piotr. Ale nie wiem, czy mi się śni, czy nie. Pamiętam, że jakśmy tam zajechali do Czatkowic, ja stanęłam na placu, ale 5 minut potem byłam okrążona przez ludzi, jak to ty jesteś, ale wszyscy pamiętali, że rzeczywiście powiedziałam, ja tutaj wojnę spędziłam, a tak, wszyscy jeszcze wtedy, nie, mama już nie żyła, więc nie mogłam się pochwalić mamą.
To proszę powiedzieć o tej wizycie po latach w Czatkowicach. Zaraz jeszcze wrócimy do tego, do końca wojny i do tego, jak Pani wspomina ten okres, ale ponieważ już Pani zaczęła to wspomnienie, Bo to proszę wspomnienie jest dokończyć. takie nieprzyjemne, bo no, pani widziała, list był jakoś. Spędziliśmy cały, może nie cały dzień, ale co najmniej pół dnia wszyscy razem i tak było, taka atmosfera bardzo ciepła i wszystko było dobrze i nawet coś tam było, nie wiem, w rodzinie, ktoś, była jakaś kobieta w ciąży i pamiętam, posłałam, jak tylko wróciłam, bo jeszcze wtedy tutaj w Polsce były, nie wszystko można było znaleźć i posłałam. Jakie to było lata, tylko gdyby Pani mogła jeszcze to umiejscowić w czasie. Zaraz, to było, to już chyba jakieś, bo pamiętam, wnuczki jeszcze nie miałam, więc to było jakieś 30 lat temu. Początek lat 90. Chyba tak, coś takiego, mniej więcej. No i wszystko było dobrze i posłałam, jak tylko wróciłam, posłałam tam jakieś drobiazgi dla dzieci. No i w tym, no nie wiem, 10 dni potem dostałam tą szmatę antysemicką, no i mi się głupio zrobiło. No i jeszcze głupi teraz, bo widziałam ten film Polańskiego, Spacer po Krakowie, gdzie on tutaj był w Krakowie 3 lata temu i odnalazł ludzi gdzieś, nie wiem na jakiej wsi, którzy go uratowali i on wtedy już, ci ludzie, którzy go ratowali, już nie żyli, ale było jakieś potomstwo i on ich zapisał wszystkich do Yad Vashem. I sobie mówię, on to zrobił, a ja nie zrobiłam. To jakiś mam niesmak do siebie, ale z drugiej strony nie wiem, to z tą Co było w tym liście? co było w tym liście. Jestem najbliższym przyjacielem Płaczka, ale on nie wie, że ja do ciebie piszę, ale chyba ty jesteś, jak wszyscy ludzie mojżeszowego wyznania, tylko zainteresowana pieniądzmi, sławą. Wszystko, co pani sobie może. I mnie to zupełnie zatkało, byłam zupełnie. No i pamiętam, mąż mi mówił, a może ty zupełnie zapomniała polskiego języka. Mówię, no nie, dałam do przeczytania przyjaciółce, która nigdy nie zapomniała ani słowa polskiego. Powiedziała, zadzwoniła do mnie taka zdenerwowana. Już dawno takiej szmaty antysemickiej nie czytałam. No właśnie i wtedy wszystko nie zakończyłam. A oprócz tego to jest takie, życie jest dziwne. Prawie że równocześnie poznałam tutaj w Krakowie. Okazało się, że mam właściwie rodzinę, że mój dziadek, który myślałam, że jest bardzo taki poważny, miał tutaj jakiś romans i że mam ciotkę tutaj. No. Jak doszło do tego spotkania? Jak doszło? Przez cmentarz, gdzie nikogo nie ma. Bo jak tylko tu przyjeżdżam, to pierwsze idę na cmentarz żydowski, który był zupełnie zrujnowany podczas wojny. I po wojnie moja mama wystawiła różne pomniki na pamięć. I tam te pomniki, przez lata ten cmentarz był zupełnie zaniedbany. I raz, ja już nie wiem ile razy dałam stróżowi pieniądze, wypił na moje zdrowie na pewno z entuzjazmem i raz przychodzę i wszystko jest w porządku, wszystkie nagrobki czyste, wyczyszczone, litery wyryte, więc już nie był stróżka, się pytam, no co się stało, co się dzieje? Ach, to przychodzi
jakaś pani, jakiś pan tu co 15 dni zajmują się, dali mi pieniądze, żebym... Ja mówię, a kto to jest? A ja nie wiem, nie mam nazwiska. No to próbowaliśmy dzwonić nie do Busznicy, tylko do Gminy. No tak. Nikt niczego nie wiedział, więc zostawiłam list i prosiłam tą panią, żeby jak zobaczy tą drugą panią, żeby doręczyła i napisałam, ja jestem jestem córka tego i dziękuję, że się pani zajmuje moimi grobami, ale bardzo bym chciała panią poznać i żyję we Francji, mój numer telefonu jest taki i taki. No. I jakiś tydzień potem telefon, a ja jestem ta osoba, której zostawiłaś list na cmentarzu. Ja mówię, no dziękuję, jeszcze raz dziękuję, ale może pani powiedzieć, bo tam było, nie wiem, setki grobów, dlaczego pani się zajmuje moimi grobami? No bo ja jestem bardzo pani bliska. No dobrze, ale w jakiej mierze i kto pani jest? A nie mogę pani powiedzieć, bo przez telefon to jest za trudne. Powiedziałam, słuchaj, jeśli mi nie powiesz, to ja z ciekawości zupełnie zachoruję. A bo ja jestem właściwie siostrą twojego ojca. No, ja myślałam, że spadnę z krzesła. No okazało się, że mój dziadek, którego nie znałam, który był, tak mi moja babka opowiadała, nadzwyczajnym mężem, wiernym oczywiście, no ale nie był taki wierny, jak powinien być. A zdaje się, że on nie wiedział, że miał córkę, bo ta córka się urodziła w 25 roku. Ja ją bardzo, bardzo polubiłam. I pierwszy raz, jak do niej poszłam, to było takie, miała na bufecie, był menora, to świecznik taki żydowski, a koło niej był taki postać świętego Bernarda z Jezusem na rękach. I zupełnie bardzo taka zupełnie nie ma ani żadnego antysemityzmu, to się też zdarza w Polsce. Bardzo ją polubiłam, bardzo się żyły, no ale niestety umarłam. I to mąż się zawsze tak żartuje, że odnalazłam rodzinę przez groby, gdzie nikogo nie było, bo w tych grobach oczywiście nikogo nie ma żadnego trupa, wszyscy, bo ten cmentarz był zupełnie zrujnowany, chociaż nie wiem, tam było jakieś armia niemiecka, coś tam grasowa. A dla kogo są wystawione te symboliczne nagrobki? Po pierwsze dla mojego ojca, dla jego siostry, książka francuska, która była aresztowana w Paryżu i wróciła do Polski. Potem jest jakaś ciotka też, jeszcze po stronie mojej mamy. No mój dziadek, bo też ci, którzy nie przeżyli wojny, bo już też tam są nagrobki. Nie wiem, mam co najmniej 3 czy 4 groby, do których dochodzę. To wróćmy teraz jeszcze trochę w czasie znów do Czatkowic. Czy wie pani mniej więcej, jak długo tam mieszkałyście u Płaczka? Mnie się wydaje, że tam mieszkaliśmy do wyzwolenia, a to chyba co najmniej rok i pół, a może 2. Nie tak dobrze nie wiem, ale wiem, że wyzwolenie, że jak Armia Czerwona
weszła do Czatkowic, to byliśmy w Czatkowicach. Jak pamiętam. pani zapamiętała ten moment? A bardzo dobrze, bo nie, byłam, nie byłam zadowolona, bo słyszałam, bo przypuszczam, że słyszałam, nie wiem, czy mi ktoś opowiadał, że jak się jest wyzwolonym, to armia daje jakieś czekoladki, gumy do życia, do rzucia czy coś innego. Ale żołnierze Armii Czerwonej niczego nie dawali. No ale jednak to była ulga. Ulga. Nie, to... Wiem, że jeszcze potem zostałyśmy parę dni w Czatkowicach i pojechałyśmy furmanką do Krakowa. A pożegnanie z płaczkami jakoś zapamiętała pani? Nie, bośmy potem znowu się widzieli. Wiedzieliśmy wtedy, że będziemy się widzieli. Nie, to było tylko takie au revoir. A co się działo dalej w Krakowie? Wróciłyście do Krakowa? Wróciłyśmy do Krakowa, do tego mieszkania z pchłami, pluskwami i tak dalej. I mama wróciła niby do studiów. To, że pisała pracę, do której nigdy nie dokończyła, a ja poszłam do szkoły. Byłam w szkole na placu Matejki i mój nauczyciel się nazywał pan Wilimek. Nie wiem, dlaczego go zapomniałem. Bardzo przyjemny nauczyciel. Pamiętam go, nie wiem dlaczego. Ale mam zeszyty jeszcze z tych czasów. Ale nie wiem, poszłam od razu do drugiej czy do trzeciej klasy. Potem studia moje były bardzo skomplikowane. A jeszcze zatrzymajmy się na Krakowie. Jak pani zapamiętała ten tuż powojenny Kraków? W szkole jedno było nieprzyjemne, niby nie nieprzyjemne, że dyrektorka szkoły na placu Matejki powiedziała mamie, że wtedy w szkole religia nie była obowiązkowa i pamiętam, że dyrektorka szkoły radziła mamie, żebym mnie zapisała na religię, że to będzie mniej... No, byłam zapisana, a ksiądz katecheta zdaje się uważał, że to mu nie odpowiada, więc posadził mnie na ławce, na ostatniej ławce w klasie i nigdy mnie nie pytał innych, to inne dzieci pytał, a mnie nikt nie pytał. No, a więc jedyne, co pamiętam, to jest, zdaje się, na 1 maja, nie jestem pewna, czy to w maju było. Mi się wydaje, że to na 1 maja, ponieważ byłam najmniejsza, jak zawsze w klasie, to ja chodziłam, byłam na czele klasy z czerwonym sztandardem, który się szło po menir. No, wodę święconą, jak się szliśmy do kościoła, żeby ksiądz poświęcił. A, żeby poświęcił. No, voilà. I to mnie zawsze bardzo bawiło, to wspomnienie, że jedyna Żydówka z całej klasy chodziła z tym sztandardem i do kościoła, żeby poświęcić. Ale tak to... A mam za to jeszcze zeszyty w Paryżu z tej klasy. A jakich żydowskich kolegów, koleżanki pani miała w tym okresie? W szkole albo poza szkołą? W szkole. A ja dopiero niedawno się dowiedziałam, że w 1945 roku, ja tutaj byłam, był pogrom w Krakowie. To pani wie o tym? No to coś takie bardzo dziwne, bo był jeden człowiek był zamordowany, a coś nie wiem, może 10 ludzi było, no nie zamordowanych. Nieraz mi brakuje po polsku. Pobitych. Pobitych, dziękuję. Właśnie o to mi chodziło, tak. No, ale
ja w ogóle o tym nie wiedziałam i jak odnalazłam tą przyszywaną ciotkę, to się jej pytałam, bo ona też tutaj była. Ona nie wiedziała przez długi czas, że jest z pochodzenia żydowskiego, bo mama uważała, że podczas wojny to nie jest informacja dobra informacja. No więc, ale ona też o tym nie słyszała, więc długo nie wiedziałam w ogóle. Czy uczestniczyła Pani w jakikolwiek sposób w życiu żydowskim po wojnie w Krakowie? Nie, raczej, ale mi się wydaje, że niby ja jak po wojnie, to już jak to powiedzieć, byłam stara malutka, ja już byłam dorosła. Także z dziećmi się nie bawiłam, ja nikogo nie znałam. Wtedy miałam co? Jak poszłam do drugiej czy do trzeciej klasy, miałam 8-9, byłam naprawdę stara malutka, nie wiem jak to powiedzieć. I to mi zresztą zostało, bo przez lata do dzisiaj nie umie się bawić. Córka by pani powiedziała, że nigdy się z nią nie bawiłam, albo się zmuszałam, ale mi się wydaje, że jak miałam 8 czy 9 lat, byłam dorosłą. I niespecjalnie przyjemnym dzieckiem. Bo tak. Jak to się objawiało? Objawiało się tym, że po pierwsze, że byłam zwłaszcza z ludźmi dorosłymi, że nie miałam żadnych koleżanek i kolegów, że nie umiałam się bawić, nie umiałam jeździć na rowerze. Do dzisiaj nie umiem zresztą. No nie, a inne dzieci umiały, tylko ja nie umiałam. A po pierwsze moja mama się zawsze bała tak o mnie, że coś mi się może stać, no, że to oczko, że się coś może... I byłam... Pamiętam, że nie wiem, dali mi książkę, może pani zna, Ania z Zielonej Góry. Powiedziałam, no to przecież takie głupie, ja nie chcę. Już byłam, nie wiem jak to powiedzieć, stała, a miałam 8 czy 9 lat. No już tak, i tak na tym zostało. Bo... Nie, i potem to też było, ale już po wojnie, że raz żyłam w Krakowie, potem żyłam w Paryżu i potem znowu w Krakowie. Także miałam duże problemy z królami polskimi, francuskimi, wszystko mieszałam. No i miałam studia, nie wiem, jak się, liceum bardzo nieprzyjemne, bo nie wiedziałam, na jakim świecie żyję. Ale to już było niby, nie wiem, czy to wojna spowodowała, czy to też, że raz tu, a potem tam. I jak przyjechałam do Francji, to mi się dzieci w moim wieku mi się wydawały zupełnie dziećmi, a już byłam dorosła. Nie, to już... No ale to już w mojej głowie. I co Panią wtedy interesowało? Co mnie interesowało, czy ja wiem, dużo czytałam, ale miałam trudności, bo po pierwsze czytałam po polsku, a potem po francusku, a nie... Właściwie nic mnie nie interesowało. Mało mnie rzeczy interesowało. Interesowałam się za wcześnie polityką. Czytałam gazety, jak miałam 10 lat, czytałam wszystkie gazety, co mogłam. I dzisiaj jestem wściekła, bo tutaj gazety ani na lekarstwo nie mogę kupić. Nie wiem dlaczego to. Wiem, że w internecie mogę mieć, ale nie ma żadnego kiosku, nie ma, to już inna sprawa. Nie,
nie wiem co, ale może też to, że byłam jedyną przyjaciółką mojej mamy i że te wszystkie curesy, jak się mówi po żydowsku, dzieliła ze mną. No więc dlatego mówię, że nie mam lepszego powiedzenia, że zaraz po wojnie byłam stara malutka i że dzieckiem jakoś wiek dziecinny zapomniałam. A jak pani sądzi, jak te doświadczenia wojny na pani mamę wpłynęły? Jako kto, jaka osoba wyszła z tego okresu? Po pierwsze osiwiała, a była jeszcze młoda. Wtedy mi się nie wydawała taka młoda. Nie, lekko puknięta. Przepraszam, że tak się wyrażę. Żeby pani dać przykład, jak już byłyśmy we Francji, w Paryżu, to byłam okropną uczennicą, źle się uczyłam. I to moja mama uważała, że to jest niemożliwe. Mój ojciec był taki inteligentny, a córka taka nieudana. No i jak miałam złe stopnie, to nie wiem, czy próbowała rzeczywiście, ale próbowała no, popełnić samobójstwo. Także że ja nie spałam przez całą noc, bo ona głowę wsadzała do rury z gazem. No i wtedy ja ją z tego wyciągałam. No to było przeżycie jednak niełatwe. Nie, no była, nie wiem, lekko wytrącona, ale ja ją bardzo kocham. Ile pani miała lat, jak A to to się było, wydarzyło? nie wiem, to się zaczęło tak, bo się wzięłam do nauki dopiero gdzieś jak miałam 17 lat, to między, nie wiem, 11 rokiem życia, 16 czy 17, bo byłam jedyną, mama mnie tak kochała, że tylko się mną zajmowała i oczywiście nie dawała mi żadnej satysfakcji, bo się, może mama nie bardzo rozumiała, dlaczego dziecko jest wytrącone takie. No i karała mnie tym, że próbowała samobójstwo popełnić, ale tak nie wiem, czy naprawdę próbowała, czy tylko to było tak, ratuj mnie, ratuj mnie. No, ale potem jakoś, nie wiem, jak miałam przed maturą, bo miałam repetować jakąś klasę i to mnie, zdaje się, bardzo upokorzyło, więc przeskoczyłam klasę, żeby pokazać, że i wtedy wszystko się jakoś ułożyło i studia i wszystko, więc potem mama była bardzo dumna. Ale to już było, ale pierwsze lata we Francji były uciążliwe. Wróćmy jeszcze na chwilę do Krakowa powojennego. Tam zamieszkałyście w swoim dawnym mieszkaniu. Tak, ale zrujnowanym. Tak, ale jak właśnie te warunki mieszkaniowe wyglądały? Źle. Bardzo źle, bo mama tam nie wiem ile zarabiała, ale pracowała na Karmelickiej w kancelarii i no, mój wujek i brat też szmuglował, nie wiem co. Pamiętam, że chodził, nie wiem, po Nowym Rynku, zdaje się, mówi, mam twarde, mam miękkie, mam twarde, mam miękkie. Nie. Przypuszczam, że to były dolary, więc pomagał. Ale no, były... Pamiętam, że jedyny niby w czasy czy wakacje to były dlatego, że miałam koklusz i że wtedy lekarze twierdzili, że trzeba pobyt w górach i że
pojechałyśmy do Zakopanego na, nie wiem, czy tam, się wydaje, że to był długi pobyt, ale przypuszczam 4 czy 5 dni. No i pojechałam z Kokluszem i wróciłam z Kokluszem. Nie, ale to wtedy było takie mieszkanie niby z opowiadań przedwojennych mamy, było mieszkanie jakoś bardzo nadzwyczajne, ale tylko tyle, że to było, zdaje się, 4. piętro bez windy. I takie piętra, takie poważne. No, ale wtedy to mi nie przeszkadzało. I jak to się stało, że znalazłyście się w Paryżu i kiedy się to stało? Znalazłyśmy się w Paryżu dlatego, że mama miała ten konsularny paszport, bo pisała pracę prawniczą o kopalniach, bo w kopalnie, było też dużo kopalni we Francji. Więc jeździła tam i z powrotem. I raz ja byłam w Krakowie, bo byłam moja babka, matka mojego ojca żyła w Paryżu i nie chciała się mną zająć, bo uważała, że... I ja byłam w Krakowie, a mama była w Paryżu i poszła do konsulatu, bo coś jej wygasał paszport i powiedzieli, no to nie ma problemu, niech pani wróci do Warszawy, tam przedłużą. Nie uwierzyła i wysłała telegram do brata, wysyłaj dziecko. Więc mnie wsadzili, wujek wsadził do pociągu i przyjechałam do Francji. I zostałyśmy wtedy we Francji. Bo już mama była we Francji i potem biedę klepałyśmy we Francji przez dłuższy czas. Jak ta podróż wyglądała? Źle. No to było w 51 czy 2 roku, no znowu już taka dorosła nie byłam sama i wtedy ta podróż trwała przeszło 3 dni i pociąg się zatrzymywał, pamiętam, w Pradze. I w Pradze nas wszystkich wysadzali, niby robili, nie wiem, czyścili te pociągi, bo tam były te sfery, niby w Niemczech to były Anglicy, Niemcy, Francuzi. No i wysadzili mnie w Pradze, tak jak wszystkich. I ja nie wiedziałam, co z sobą podziać i wysiadłam, to była jesień i siedziałam przez 4 godziny na ławce naprzeciwko stacji kolejowej. Takie mam. A oprócz tego to jakaś kontrola, nie wiem czy to była sowiecka, może amerykańska. Miałam, zdaje się, krówki, paczkę krówek i wszedł jakiś dygnitarz dyduanny, no, kontrola i każdą krówkę żeby zobaczyć, czy przypuszczam, że szukał dolarów, nie wiem czego szukał, no ale moje krówki poszły. No, ale na stacji kolejowej na Gare de l'Est mama czekała. I gdzie zamieszkałyście? Zamieszkałyśmy w domu, ja to nazywałam potem kibucem albo kolchozem. To był dom, gdzie mieszkała para Żydów polskich i która nam wyczasnęła pokój. Potem jak już się to zakończyło, to to był mały niby mały dom, może miało 3 piętra, ale takie małe i wszystkie rodziny były z pochodzenia polskiego czy żydowskiego, tak się wszystko zgrupowało. I tam mieliśmy jeden pokój,
obity obrazami bardzo Van Gogh, Monet. Przypuszczam, że ci właściciele podczas wojny mieli, sprzedawali, byli na czarnym rynku i z tego. No, ale był pokój z dużym łóżkiem, z olbrzymią szafą. I nie było stołu, myśmy miały walizki i pamiętam obrus ręcznie haftowany, ale nie było żadnej ubikacji. To pamiętam, że chodziło się do ubikacji, niby do metra, ale to metro, stacja metra była, nie wiem, może o 300 metrów, nie bardzo bliska, a oprócz tego ta pani, która trzymała tą ubikację w metrze, to miała, co się nazywało tydzień angielski, to znaczy kończyła pracę w sobotę rano i do poniedziałku. No i więc potem był, a w ogóle nie było ani na schodach, ani nic, nie było przewidziane. No. Więc a mama nie miała pieniędzy. Jak wreszcie parę miesięcy później jakoś zdobyła parę pieniędzy, tośmy instalowali, to była kuchnia, łazienka i ubikacja. Mama zawsze mówiła, no to bardzo komfortowe, mogły obierać ziemniaki i pisiać równocześnie. No. Przepraszam, że się tak wyrażę. I w jakim środowisku się wtedy obracałyście? Kogo mama miała wśród swoich No znajomych? cały ten dom był, wszyscy się mieszali do mojego wychowania. To było bardzo nieprzyjemne, bo jak mówiłam, źle się uczyłam, a mama miała dla mnie duże ambicje i to każdy mówi, no pani Heleno, nie musicie być lekarzem, możesz być ekspedientką. No to mama była zrozpaczona, no Boże. No, a potem jakoś się ułożyło, ale to już jak już byłam naprawdę dorosła, nie tylko malutka mała dorosła, ale naprawdę dorosła. Była na przykład jedna Polka, ale mężatka za Francuza. Nie, to z pochodzenia polskiego był taki byliśmy bardzo z ludźmi, on był, nie wiem, z Warszawy zdaje się, on był dawnym konsulem polskim w Peru i jak wojna wybuchła, to wrócił do Europy, żeby walczyć za Polskę. No i zdaje się, siedział we więzieniu przez nie wiem ile lat, chyba 4 czy 5. No i on i pracował w UNESCO, był naczelnym dyrektorem sekcji socjologii w UNESCO. Był takim socjologiem, jak ja jestem tancerką, ale to taka osobliwość zupełnie nadzwyczajna, bo to no, a jego żona to ona uciekła z getta warszawskiego i potem znalazła się we więzieniu francuskim, ale już nie pamiętam dlaczego, nie we Vichy, Vitel, to inna woda, we Vitel i coś zatruła się i wyskoczyła z pociągu, który miał jechać, boję się, no na pewno powrócić tutaj
miał jechać do Oświęcimia. W Paryżu mieszkała także babcia, prawda? Tak. Mama pani Mama ojca. mojego taty. Jaka była wasza relacja? Jak się pierwszy raz przyjechałam do Francji w 1947 roku, żeby poznać moją babcię. Przy- Wiem, że mi sprawiła mama kapelusz, to pamiętam. No i przyjechaliśmy do Francji. No i pierwsze słowo mojej babci było: ach, ty się ocaliła i ocaliłaś małą, a dla męża nic nie zrobiłaś. To mama od razu: a ty jesteś stara i jesteś ocalona, a nic nie ocaliłaś swojej córki. No to potem przez 10 lat do siebie nie mówiły. Tak się zaczęło, ale potem jak mieszkałyśmy w Paryżu, to mama mnie zmuszała, żeby w każdy czwartek, bo wtedy czwartek był wolny od szkoły, to musiałam iść do babci, która biedę klepała, pamiętam, no, bo nie było żadnych dochodów, nie miała żadnych dochodów, miała tam jakąś malutką pensję francuską. Mhm. A ona we Francji mieszkała już jeszcze przed wojną, tak? Tak, mnie się zawsze wydawało to zupełnie absurdalne, bo mój dziadek, zdaje się, umarł gdzieś z końcem 1938 roku i ona była taka wdowa, bardzo smutna, i żeby się pocieszyć, wyjechała do Vichy. To była w porę, w samą porę wyjechała, no i się znalazła tutaj wtedy w Vichy, a jej córka, to znaczy młodsza siostra mojego ojca, studiowała medycynę w Londynie. Jak wojna wybuchła, próbowała sprowadzić matkę do Londynu, no ale oczywiście Anglicy odmówili wizę i ona przyjechała do Francji, żeby się zająć mamą. No i to się skończyło w Oświęcimiu. Ale zanim ją aresztowali, to też było skomplikowane, bo 2 razy i wtedy w Memorial de la Shoah pani Klara stamtąd odnalazła to, że ją wypuścili coś przez 10 dni z tego Welliw i przez ten czas ona znalazła dla mamy schronienie w Alençon w klasztorze i tam ona przebyła całą wojnę. A jak się nazywała babcia i jej córka? Babcia się nazywała Laks z domu Dinerman, ona była Rumunką. Mhm. A na imię? Dora, a przypuszczam, że to była Dobrysza po żydowsku. A córka, która zginęła w Kamila. Auschwitz? Kamila. Nie, to jak sobie zdaję sprawę, że ona wtedy była jednak młoda, ta Kamila, że przez 10 dni goniła, jednak Paryż był okupowany, goniła po Paryżu, mówiła trochę po francusku i szukała coś dla mamy. Myślę, to musiało być okropne, zanim ją znowu aresztowano. Chciałabym teraz zapytać, jak się toczyły Pani dalsze losy francuskie. Rozpoczęła Pani studia, jak się potoczyła, jakie studia Pani skończyła, jak się potoczyła dalej Pani praca zawodowa, tak raczej w skrócie, ale gdyby Pani mogła określić, gdzie Pani pracowała, No, w jakim czasie. Studia się raczej wtedy, po maturze wszystko się jakoś odblokowało. Studia były raczej udane, skończyłam szkołę nauk politycznych. Nie miałam wyboru wtedy co do studiów i co do zawodu,
bo wtedy we Francji było ciężko, na przykład ja bym była chętnie poszła na medycynę, ale to wtedy bym nie mogłabym była pracować we Francji, bo to byłam Polką i to nie wypadało. No więc ukończyłam Szkołę Nauk Politycznych i ekonomię na uniwersytecie, raczej bez problemu i dobrze, a moja pierwsza posada była w banku. Moje życie zawodowe wtedy, ale to pani jest młodziutka, więc pani nie wie o takich rzeczach, bo wtedy mnie się wydaje, nie byłam zupełnie pierwszym pokoleniem, ale tak jednak pokoleniem kobiet, które pracowały na stanowiskach takich samych jak mężczyźni, jeśli się tak mogę wyrazić. To nie było zupełnie prawda, ale jednak w tym banku byłam pierwszą kobietą, która niby, nie byłam, były tylko sekretarki, ale takie wyższe stopnie nie było już zupełnie żadnych kobiet. Byłam pierwszą, to taki duży bank. A potem w różnych takich, potem jak zmieniłam, też zawsze byłam pierwszą kobietą, aż w końcu założyłam swoje własne przedsiębiorstwo. To było przedsiębiorstwo wypracowań ekonomiczno-finansowych i dlatego zresztą parę razy byłam w Polsce niby zawodowo. No i to raczej było... A zapomniałam, jak poznałam męża, tośmy pojechali, by się obraził, jak poznałam męża, to pracowaliśmy przez rok w Algierze. I to w Algierze ja pracowałam, byłam doradcą, doradcą dyrektora Banku Narodowego Rozwoju, Bank Rozwoju, nie wiem, czy się tak mówi, tak? I były nas dwie kobiety, ja i moja sekretarka. I ten rok był trochę uciążliwy, bo jak to powiedzieć, kobieta wtedy, to było w 1965 roku, kobieta w tym środowisku to zupełnie... Chodziłam ciągle do fryzjera, bo jak chodziłam do fryzjera, to mogłam poznać kobiety, bo jak byliśmy zaproszeni przez jakichś kolegów, albo męża, albo moich, to kobiety były w kuchni, a ja byłam z mężczyznami, nigdy nie widziałam kobiet. Więc jak szłam do fryzjera, i to wtedy kobiety przychodziły tak z welonem, to, ale wtedy i wtedy mogłam jakoś mówić z nimi. No i nie, to było być wtedy, nie wiem, czy to jest lepiej teraz, ale być kobietą w muzułmańskim kraju, który może też był po ciężkiej wojnie, było raczej nieprzyjemne, więc po rokuśmy wrócili, to było z tym, ale to nie jest do napisania z tym, że prawie, że, ale to moja wina, w pierwszych dniach nie wiedziałam, że wszyscy się patrzą na nas, na męża i mnie. Mieszkaliśmy pod Algierem i raz przyszedł kolega do mnie i się okazało, że cały dom, to był taki jednopiętrowy dom, jest otoczony przez, nie wiem, 100 mężczyzn, nie wiem ile. W każdym razie nie byli bardzo przyjaźni. Więc wyskoczyliśmy gwałt był pewny i nie tylko mnie, ale tego znajomego. Wyskoczyliśmy przez okno, na parterze nie było. No i stare auto nie odmówiło wyjazdu. Nigdy tak szybko nie goniłam.
No właśnie takie były. A we Francji, z czym się wiązało to doświadczenie bycia tą jedyną kobietą wśród mężczyzn na wysokim stanowisku? Nie, to już było, nie, to nie było, że kobiety były, tylko nie na stanowiskach odpowiedzialnych. Nie były kobiety, tylko najwyższy szczebel był sekretarki. No tak, ale mimo wszystko no, na pewno mogła się Pani spotykać z jakimś właśnie Nie raz, ale zdziwieniem. raczej miałam szczęście, wypukuje. Jakoś to mi się... Nie miałam dużych trudności w tym kierunku. Często byłam takim jakimś dziwaczką, ale raczej ludzie byli do mnie przyjemnie ustosowani. Nie. Wiem, że, bo to wszystko było, pamiętam, że jak byłam w ciąży, to próbowałam nie zawiadomić wszystkich od razu, no ale to potem się ze mnie śmiali, że tak po kryjomu, no, ale nic mi się nie stało złego, ani... Nie, raczej było to, ale teraz no, ja widzę, moje córki pracują, ale już jednak to się rozwinęło, już nie jest to samo, już nie ma tego, nie, jest lepiej. Nieraz próbuję im wytłumaczyć, że to moje pokolenie tak otworzyło tą drogę, ale nie bardzo wierzą. Wiem, że także wykładała Pani na uniwersytecie, prawda? Tak Czy mogła jest. Pani też Tak chwilę o zakończyłam tym... karierę. Co Pani wykładała i na jakim uniwersytecie? Co wykładam? Jak to pani wytłumaczyć? Wykładam niby finanse, ale to jest bo żeby opisać duże przedsiębiorstwa, jedyne dane to są z buchalterii. I to trzeba było wyobrazić, jakie dane można nie przerobić, ale nad którymi można pracować, żeby zrozumieć, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, duże czy małe. I to miałam pewną, byłam trochę znana w tej dziedzinie, ale mi uczenie nie pasowało, niby nie lubiłam. Bardzo się to dobrze odbyło, ale mnie to nudziło. Bo mi się wydawało, że rozmawiać tylko z dziećmi właściwie to jednak nie bardzo stymuluje. A czy na przestrzeni tej pracy zawodowej, czy życia prywatnego we Francji miała Pani, czy podczas pobytu w Polsce, czy doświadczała Pani antysemityzmu? We Francji muszę przyznać, że jakoś nie. Nie mówię, że nie wiem, miałam, zresztą dalej ją mam, służące z głębokiej wsi portugalskiej, która raz coś, ja ją mało widziałam, bo pracowałam, w sobotęśmy się spotykały i piliśmy wszyscy kawę razem. Dzieci jeszcze pamiętają. I raz ona narzekała bardzo na męża i miała rację, bo głupszego trudno znaleźć. I ona mówiła, no ja mu powiedziałam, że ty jesteś gorszy od Żyda. No to się delikatnie każdy zapytał, a jak Żyd jest? No i to wszystko wyszło, no jest, światem rządzi, jest bogaty, jest skąpy, wszystko. No ale to ty tak uważasz, że my jesteśmy... Ona w ogóle nie wiedziała, że to jest możliwe, w ogóle nigdy nie widziała. No, z głębokiej wsi. Potem oczywiścieśmy się zastanawiali, czy ją wyrzucić, ale trochę nie wyrzuciliśmy. Dzieci jeszcze pamiętają, córki pamiętają.
dalej nie są przyjemne. No, ona już jest bardzo staruszka. No i została u nas. Nie, ale raczej we Francji tego nie. A jak przyjeżdżałam potem do Polski, to albo zawodowo, nie. I to wszyscy się trzymali komifu. A we Francji nie jakoś ochronną ręką. Nie było. Nieraz coś jakiś, ktoś powie, ale nic złego się nam nie stało. I nawet żadnych takich prawdziwych nieprzyjemności. Oprócz, wczoraj czytałam, że jakiś z partii socjalistycznej francuskiej miał jakieś nieprzyjemności na jakimś zebraniu we Francji, w Paryżu. Chciałabym teraz zapytać o Panią tożsamość. Jak siebie sama Pani określa? Nadzwyczajnie. Mam tu na myśli to, jak silna jest Pani tożsamość żydowska, jak ona się odnosi do Pani polskości, do Pani francuskości, jest Pani obywatelką francuską. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak Pani dziś się czuje i jak może się to zmieniało na przestrzeni lat? Wie Pani, to jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo jak jestem w Polsce, czuję się Polką. Wczoraj, nie wiem, spotkaliśmy Francuzów, którzy w ogóle nic nie wiedzieli o Polsce i to nawet mojego męża to denerwowało, bo coś zupełnie tak... Jak jestem we Francji, czuję się Żydówką, ale to nie jest Żydówką nie z punktu widzenia religijnego, ale czuję że jestem Żydówką, że całe moje życie jest. No i też to nazwisko, które sobie wybrałam, to pamiętam, że mam gdzieś, ja nie wiem, bo zawieruszyłam, jak się nazywa, no, z urodzenia, un acte de naissance. Akt urodzenia. Akt urodzenia, nie wiem, żydowski z 1938 roku. Ale mama mi nigdy nie chciała dać tego aktu, bo jakby na nowo wszystko przyszło, to nie chcę to. Więc przez lata musiałam tam pisać do Nantes, gdzie jest biuro dla obcokrajowców. I jak wyszłam za mąż, to i mówię, daj mi, nie chcę, jak to się nowo... Ja mówię, słuchaj, wychodzę za mąż za Cohena, gorzej nie może być. A no to masz rację. No i wtedy dostałam ten papier, który od razu zawieruszyłam. To jest może jakiś psychologiczny... Właśnie. Ale nie, czuję się... Ale to jest... Czuję się bardzo związana z żydostwem, z polszczyzną, a z francuszczyzną też. To tam... To kiedyś zdobyłam tutaj na Jagiellońskim Uniwersytecie jakiś papier co do mojego ojca i to były różne tożsamości, jak się mówi? Obywatelstwo? Nie. Narodowości. Nie, też nie. No, zaraz wytłumaczę. Pierwsza to była religia mojżeszowska. To jest zresztą, to jest takie, tylko w Polsce się tak mówi. Potem drugie była narodowość austriacka, bo wtedy była, a obywatelstwo polskie. Więc uważam, że dla jednego te trzy identity, jak się mówi po polsku, identity, no to nie szkodzi. Tożsamości takie właśnie. Tożsamość, tak. No to te trzy dla jednej osoby, no to jest jednak bardzo dużo. No i ja się tak czuję też
Nie, Austriaczką się nie czuję, ale trochę Polką, francuską i Żydówką też. Bo no, po tym, co się stało, nie wypada nie być Żydem. Nie wypada się, jak to powiedzieć, od żydostwa się odciąć. Żadnej religii nie mam. Jestem zupełnie świecka, jak się mówi po polsku, ale nie. Żydostwo jest dla mnie niby... I to też jest historia i polityka. No zwłaszcza z tym, co się dzieje teraz w Izraelu, to... A z tym, co się stało, czyli ma Pani na myśli, co dokładnie? Chodzi o okres wojny? Jest czas wojny, ale też co się dzieje teraz jest taka... we Francji też ja tego nie doczuję osobiście, ale to, że teraz jak się mówi, że ktoś jest sionistą, to znaczy, że jest Żydem, ale niespecjalnie sympatyczny. To jest taki nowy obraz antysemityzmu i to mnie bardzo denerwuje i boli. Mimo, że uważam, że polityka Izraela jest zupełnie karygodna. Zupełnie nie... A proszę jeszcze powiedzieć, jak Pani realizuje tą swoją żydowskość na co dzień? To znaczy, mówi Pani, że jest osobą świecką, więc domyślam się, że kultywowanie tradycji żydowskiej nie jest tutaj czymś, na czym Pani się skupia. Czy w ogóle w rodzinie nie obchodzicie żadnych świąt? To zależy, bo nieraz, no nie wiem, Jean-Marc ma kolegę takiego bardzo bliskiego, który też jest zupełnie niereligijny, ale który obchodzi wszystkie święta, bo chce, żeby jego dzieci wiedziały, o co chodzi. Więc często jesteśmy zaproszeni i jak na Pesach się czyta Haggadę, to on... Jak koło niego siedzę i oczywiście nie umie czytać po hebrajsku, to on zawsze mówi, a tutaj. Ale nie, nieraz nam się zdarza być zaproszeni na... Mam bardzo bliską przyjaciółkę jeszcze ze szkolnych czasów, która emigrowała w 1968 roku do Izraela, z którą jesteśmy bardzo zżyte i jak do niej jadę, to ona się denerwuje, że jej szmaty no, że szmaty do mięsa i do mleka mieszam, no. Ale ona nie jest też religijna jako wobec rodziny, no. Wszystko i to, co się dzieje teraz w Izraelu, to mnie boli. Mhm. A czy jak Pani dzieci i wnuki, czy oni żyją w tradycji żydowskiej jakkolwiek, czy też Zdaje się Pani? tak, to już i Jean-Marc i ja jakoś wywarliśmy jakiś, no właściwie zdaje się tak jak my, bardzo są w tym sensie podobni do nas. A jest Pani aktywna w stowarzyszeniu, które Tak. zrzesza potomków ocalałych Żydów. Czy może Pani powiedzieć krótko o tym, jak Pani działa w tym stowarzyszeniu? Jak Ja ono się jestem nazywa? redaktorką naczelną tego pisma, które no, Czy może Pani powiedzieć, jak się to stowarzyszenie nazywa? nazywa, to jest skomplikowane, Association des Amis de la Commission Centrale de l'Enfance. To jest niby stowarzyszenie, które zostało zorganizowane gdzieś w 1972 czy 1973 roku po innym stowarzyszeniu, które się nazywało La Commission Centrale de l'Enfance i to stowarzyszenie się zajmowało od 1945 roku dziećmi, które były albo same, albo jakoś trochę poczaskane.
No a teraz to większość, ale nie tylko, większość tego stowarzyszenia, no wszyscy starzejemy i nie wiem, jak długo jeszcze będziemy istnieć, ale to jest, krótko mówiąc, lewicowo nastawione stowarzyszenie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Interesujemy się, zawsze się głowię, bo to jest kwartalnik i mam zawsze, muszę jakoś zrobić, żeby, bo to zawsze jest 24 czy więcej stron, no i trzeba je wypełnić. Ale to po francusku, nie po polsku. A skąd Pani czerpie inspirację do tematów? Czy jakoś... No jest komitet redakcyjny, mam komitet redakcyjny, jest nas 10 i trochę międzynarodowy, bo jedna koleżanka żyje w Anglii, mam 3 kolegów, którzy żyją w Niemczech, no a reszcie to jednak Francuzi. A czy czyta Pani, ogląda filmy, książki związane z historią Żydów, historią wojny? Czy interesują Panią te Tak. tematy? Tutaj kupiłam nie wiem ile, bo ta przyszywana ciocia, która wzięła i umarła, która się zajmowała moimi grobami, to jej brat, co jest zresztą też, jej brat był ożeniony z Heleną Nelkien. Nie wiem, czy pani słyszała, ale to powinna. Pani to ona emigrowała potem do Stanów, napisała pamiętnik. Ona żyła, pamiętnik z tutejszego getta, z Płaszowa i jeszcze z Oświęcimia. Wyszła z tego wszystkiego i to była... Jej mąż był bratem tej mojej przyszywanej cioci. I to jest bardzo... Zresztą wyjątki tej książki są w muzeum tutaj w Krakowie, Muzeum Okupacji. Tym razem jeszcze tam nie byłam, nie zaszłam, ale jest muzeum interesujące i tam są te wyjątki. Nie czytam dużo, nie tylko jednak, ale nawet często od czasu do czasu czytam romanse. To mi się też zdarza. Dobrze, to na koniec chciałabym zadać jeszcze pytanie o ten wpływ doświadczeń wojennych na Pani dalsze życie. To znaczy, mówiła Pani o tym braku dzieciństwa tak naprawdę, którego Pani doświadczyła. Ale czy myśli Pani, że w kolejnych latach, już w dorosłości, jakoś to doświadczenie Pani towarzyszy, jakoś na Panią wpływa? A mnie się wydaje, że tak, bo w każdym razie moje córki mi to powiedziały, że no, jak to powiedzieć, ja relatywizuję różne rzeczy. Nie będę się, nie wiem, jak but zedrze buty, to dla mnie żaden problem, bo są ważniejsze rzeczy w życiu. Właściwie, co mi się wydaje skomplikowane i ważne, to jest życie i śmierć. Ale to już zawsze od dawna nie będę się martwiła byle czym. Zwłaszcza może dlatego, że miałam szczęście, że od pewnego czasu życie materialne nie było za trudne, ale nie będę się martwić byle czym. Mi się wydaje ale rzeczy ważne to są dzieci, mąż i życie właściwie. To jest ważne, a potem reszta to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Tak mi się wydaje, ale przypuszczam, że to pochodzi z czasów wojny.
wojny, może mojej mamy, ale nie wiem. Dziękuję, dziękuję. Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać od siebie, coś jeszcze istotnego może poruszyć? Dzisiaj nie bardzo wiem, nie wiem. Ale nie wiem, chciałam powiedzieć, że. Ale to jest raczej mojej mamy powiedzenie, że przez długie lata, i ja w to weszłam też, mama twierdziła, że żyjemy nienormalne czasy. I zawsze mi mówiła, gdyby czas był normalny, to bym mogła zrobić to i to. I ja nie wiem dlaczego, ale nigdy nie żyłam podczas normalnych czasów. No i tak jest. I jak potem wszystko było w porządku, czasy były zawsze nienormalne. No przypuszczam, dla niej były nienormalne. Dziękuję. To ja dziękuję. No.